Serio? Tak. Ja już czekam na te komentarze pod tym filmikiem, co się tam będzie działo. Ja myślałem, że przyjechałem do profesjonalistów. Chcesz się wykąpać razem z tą niwą w tej rabie? A wiesz, gdzie się kończy komfort w Niwie? Jak zamykasz drzwi. To jest pełne 83 konie mechaniczne. Co? Pięknie. Od tego się powinien filmik zaczynać. Cześć, dzisiaj jesteśmy z Mateuszem, kontynuujemy serię, która Wam się tak bardzo podobała i dzisiaj dość kontrowersyjny pojazd, mianowicie jeden z najstarszych pojazdów chyba w polskim offroadzie, mianowicie Lada Niva, ale chyba jedna z najładniej i z najlepiej zrobionych w Polsce, ale to zobaczymy zaraz. Mateusz będzie Wam o niej trochę opowiadał, ponieważ to jest jego pojazd. Powiedz mi, jaka jest historia Twoja z tym samochodem? Wszystko zaczęło się od przypadku. Jak zwykle. Natomiast cały czas bardzo mi się podobała ogólnie Lada Niva. Od dłuższego czasu. Jej bryła, jej historia, jej legenda. I to dlatego się zdecydowaliśmy. Ale pamiętam moment zakupu, kiedy rozmawiałem z moją żoną, którą chcę teraz tutaj pozdrowić, bo na pewno będzie oglądała. I rozmawiałem z nią i mówiłem, kupimy sobie Ladę Nivę. I ona mówi, absolutnie w życiu żadnej Lady Nivy, ja do niej nie wsiądę, nie? No i, ale oczywiście zrobiłem, jak zrobiłem, posłuchałem żonę i ją kupiłem. No i okazało się, że to jest tak naprawdę strzał dziesiątkę. Ten konkretny egzemplarz pochodzi z Niemiec z 2009 roku, czyli był wyprodukowany tak zwana wersja eksportowa, czyli z tym innym wyposażeniem niż jak szła na ten blok wschodni, z innym wyposażeniem. Dobra, będę musiał wyjść z tego studia, jeżeli dalej tak będzie wyglądało to nagranie. Natomiast no, z lepszym wyposażeniem, można tak powiedzieć, bo jest wyposażona fabrycznie w wspomaganie. Dobra, okej. I co, dali szyby do korbek i nie musisz kręcić śrubokrętem? Dalej muszę kręcić śrubokrętem. Jedna z największych najczęstszych awarii właśnie jaka jest, ale to może później jeszcze pójdziemy, ale dobra, powiem, to jest to właśnie, że urywają się klamki. Korbki od kręcenia. To korbki czy klamki? Korbki. Okej, no to dobra. No dobra, no powiedzmy, że w każdej marce musi się zdarzyć jakiś fuck up życia. No, to jest taka awaria, która powiedzmy nie wyklucza z dalszej jazdy. Natomiast no, krążą legendy, tak? Szczególnie w Polsce na temat Lady Nivy, że bardzo się psuje i tak dalej. A dojdziemy do tego. Ale no, później o tym powiemy. Teraz tak, ten przypadek akurat tego modelu, to auto jest produkowane od 1977 roku, nieprzerwanie chyba do teraz. Tak, obecnie jest jeszcze produkowane, natomiast na Europę już nie może pójść ze względu na normy spalinowe, nie? No, normy i takie różne, ale generalnie... Ale jest produkowane w tej wersji, teraz weszła wersja jeszcze ta nowa Travel. To jest chyba... Już też Lada Niva, natomiast no, jest już zmieniona cała bryła i już zupełnie inny model. Czyli to jest generalnie chyba najdłużej produkowany, jeden z najdłużej produkowanych pojazdów. Tak, w niezmienionej formie, można też tak powiedzieć. No. Bardzo długo tak samo G-klasa była, był Garbus też bardzo długo, no ale generalnie Lada Niva widzę, że to tak dość długo. Co do Lady Nivy w polskim offroadzie, istnieje bardzo dużo teorii na ten temat, mianowicie, że to się nie nadaje do niczego, że to nie jeździ, gnije, psuje się w ogóle i tak dalej, aczkolwiek ma taką łatkę bardzo taniej w eksploatacji. No dobra, postaramy się to wyjaśnić w tym filmie. Albo raczej Mateusz nam odpowie na pytania, co dalej na ten temat, co dalej. Ja osobiście uważam, że ten akurat egzemplarz jest bardzo ładny. Dziękuję. Właściciel mniej, ale... Właściciel jak i właściciel. No. Ale jeżeli chodzi o ten egzemplarz, no to tak jak mówiłem, 2009 rok. Na początku jeździła w ogóle w niezmienionej formie, czyli była w oryginalnym lakierze. Jakie był oryginalny? Taki zielony. Coś takiego. Taki butelkowy? Taki butelkowy. Coś takiego? No, to jak coś ten takiego. Patrol. Może trochę, no on jest nazwany inaczej, jako niebieski w ogóle. Niebiesko coś tam, ale to jest... Okay. No i później padła decyzja, bo nie będę tutaj ukrywał też, że pewnego rodzaju pomysł na to, na akurat malowanie tego samochodu został zaczerpnięty z austriackiej firmy tuningowej Waga Bund,
którzy oni jako pierwsi zrobili taką ładę w takim malowaniu, czyli w tym dukolorze, czyli właśnie szaro i czarne drzwi. Bardzo nam się to spodobało i pomyślałem, że zainspiruję się tym doświadczeniem z Austrii i pomalujemy go właśnie w taki kolor, w dwukolorze. Dobra, no to sprawdzamy, czy faktycznie te części, jakie Łada Niwa oferuje, czyli generalnie mega tanie, czy są tak tanie, jak się wydaje. No to zaczynamy od półosi. Dobra, przegub Max Geara półosi jako tako kompletnej nie mamy. Mamy tylko przegub 101 zł. Termostatu nie znalazłem. Zestaw łożysk, 103 zł. Tu jest zestaw łożysk, podejrzewam, że jedno jest do przodu, drugie jest do tyłu, 122 zł. No, sorry. 38 zł za końcówkę drążka. Naprawdę, to auto naprawia się za darmo. Co do krzyżaków, no niestety nie da się tu znaleźć. Podejrzewam, że to trzeba będzie szukać 10 dni w internecie. Jakie są ceny tego? Dobra, tak jak widzicie, krzyżak wału kosztuje 37 zł. Dobra, zaczniemy od pierwszych rzeczy, jakie tutaj widać, mianowicie koła. Co my tu mamy za koła? Czy mamy zmienione felgi? To są oryginały, czy coś? Nie, felgi są wymienione. Oryginalnie są w rozmiarze 16 cali. Tutaj postanowiłem zmienić na 15 cali. To akurat konkretnie to są docy. Pacharo 15 chyba? Coś takiego się one nazywają. Ale są w rozmiarze 15,6 cali szerokie. Okay. No i na to jest nałożone guma 215 75 15. Czyli to jest takie 27? No nie wiem, nie znam się tych przeliczeń No nie, ale pewnie coś koło ale tego. kółeczko, powiedzmy sobie szczerze, adekwatne do auta, bez przesady, mieści się w nadkole. Obciera gdzieś? Nigdzie nie obciera, nigdzie nie haczy, jest pełnie kompatybilne, nawet na maksymalnych wykrzyżach. To jest guma Road Cruza RAA. ale to jest 1100. Atek. Atek. Taki typowy Atek. Jeździsz tym zimie cały rok, nadaje się. Tak, to jest całoroczna ze śnieżynką, także jak najbardziej można używać jako... Jeszcze jest wzmocniona LT wersja. Produkcji sierpa i mota? Nie, to nie jest rosyjska, to jest chyba hiszpańska, ale nie jestem pewien. Trzeba to Nie sprawdzić. nalewki. Nie. To jest Fabryczna opona. guma. Bardzo fajna. Muszę powiedzieć, że do takiej łatki fajny kompromis między ceną a tym, co się dostaje. Tak, pasuje też wyglądowo, nie? No. Biały napis, który świadczy o tym, że właściciel ma poczucie estetyki. Tak. I parę innych rzeczy. Dobra, jeżeli chodzi o zawieszenie, czy modziłeś coś w zawieszeniu? W zawieszeniu został wykonany najbardziej popularny lift w Polsce, Podkładki. czyli podkładki. Tak jest. To jest rzecz, która się sprawdza. Pierwotnie w tym samochodzie był w ogóle założony Ironman, sprężyny, kompletne zawieszenie, ale uznaliśmy, że bardzo źle się tym jeździło, za twarde było. Ironman tak słynie raczej z takich ping-pongowych No, jeździło się tym jak na wozie drabiniastym i podjęliśmy decyzję, że wracamy do oryginału, dajemy podkładki i w zupełności nam to wystarcza do tego, co wykorzystujemy w tym samochodzie. Znaczy, no różnie ludziom mówią o podkładkach, ale ja uważam, że w niektórych przypadkach niestety się sprawdza. To nie jest dobre rozwiązanie, no nie chwalmy tego, że to jest najlepsze rozwiązanie, ale Inaczej, w promilu przypadkach się sprawdza. dokładnie. No, żeby to też określić. Promil to tylko promil to nie jest jednostka związana tylko z alkoholem. No i oczywiście jeżeli chodzi o zawieszenie, no to całe nadwozie jest bez ramy. To jest rzecz jedyna, która nie rdzewieje w tym samochodzie, bo jej nie ma. Tak. Napęd tutaj mamy tak. Tylni sztywny most, Tak, z tyłu mamy na sprężynie, tak, przód mamy na niezależnym zawieszeniu, Tak też jest. na sprężynę. tak jest. Czyli powiedziałbym toyotowo. Tak, to jest taka rosyjska Toyota, dokładnie. Można tak powiedzieć. Dobrze, okej. To mamy to. Do tego mamy reduktor, który jest... Klasyczny reduktor zapinany manualnie. Ale masz tak. 2H, 4H, Nie.
Pierwsza pozycja, druga pozycja. Aha, Reduktor załączony, wyłączony. Aha, czyli jeździsz albo nie masz rozpięcia takiego. W ogóle trzeba zacząć od tego, że ten samochód ma stały napęd na 4. Dobra, czyli masz tak, reduktor z mechanizmem różnicowym. Dokładnie. I z blokadą mechanizmu. Centralnego, tak, nie? tak. A masz rozpięcie takie reduktora na N? Nie, Okej, czyli tu mamy tak, przód mamy na podwójnym wahaczu, nie? chyba tak. Nie jestem Dobra, to pewny, zobaczymy ale jeszcze. to zobaczymy później w tym. Tak, przód jest na podwójnym wahaczu. Także tu mamy półosie, mamy ten taki Półreduktor, tak, półmost, no dokładnie. półmost i tak dalej. Tak. Silnik to jest szlachetny. 1.7, jednostka, no można powiedzieć kuloodporna, pancerna. Dobra, 1.7 MPI, oczywiście zagazowana. Oczywiście, no nie oczywiście, ale no jest zagazowana. Akurat ten model. No i bardzo dobrze się sprawdza, tak? Jeździ? Jeździ. Jeździ, Ile to ma też mocy? trzeba wspomnieć o mocy, bo jest potężna, tak? To jest pełne 83 konie mechaniczne, które potrafią rozpędzić ten samochód do 110 km na godzinę. Nie, no pamiętam, wracaliśmy kiedyś z I Warszawy, trzeba to goniłem. śpiewać anielski orszak, ale da się tym jechać. Daję radę. Tak, Butlę mamy z tyłu w bagażniku. tak. Butla Zbiornik jest... 50-litrowy, No jaki masz zasięg na tym? no 250 km. Tak realnie, Ale na teraz, gazie. Teraz regulowałeś gaz, więc może być Tak, lepiej. teraz może być lepiej, bo było na regulacji, była za duża dawka, no ale zobaczymy jak to teraz się... Wczoraj było, także świeża sprawa. No to zobaczymy, jak sytuacja będzie wyglądać. Stabilizatory są, jest pełne normalne zawieszenie. Nie Tak. wymontowałeś nic. Nie, nic. Wszystko jest Skrzynia jest normalna, 5-biegowa, manual. manual oczywiście. Czy ty występowało w ogóle, czy ktoś wpadł na pomysł automatu w tym autach? Nie. Dobra, chociaż tyle. Teraz tak, z modyfikacji zewnętrznych to mamy dużo. Czyli tak, po pierwsze została zakonserwowana, pomalowana z takich rzeczy blacharsko-lakierniczych. Tak, zostało kompletnie zawieszenie, znaczy nadwozie zostało kompletnie rozebrane, zabezpieczone od spodu, od góry, epoksydem pomalowane najpierw, później właśnie w tych kolorach szaro-czarnych, tak? Okej, to taka bym I powiedział, też ten baza. lakier nie jest taki, jak można spojrzeć, że on nie jest taki bardzo, no jakby powiedzieć, błyszczący, tak? Tylko on jest w Nie, to takim jest taki macie, bo jest, satynowy. tak, to jest Satyna. taka satyna. Znaczy nie jest matowy, jest satynowy. No, Tak. Nie jest to pełna struktura, nie jest to Raptor, to jest po prostu taki No taka lakier z dodatkiem jakiegoś Taka tam. dosłownie skórka pomarańczy, nie? Tak, Takie coś. No ale tak, dobra, to zaczniemy sobie od góry. Na górze legendarny namiot Escape'a, jeden z najszybciej rozkładających się namiotów. I Tak, tutaj dokładnie, chciałbym polecić oczywiście tego typu namiot. Ja żartuję. Gdzieś tu się pojawi przebitka na temat rozkładania. Tutaj będziecie mieć link do tego, jak wygrałem konkurs na rozkładanie namiotu. Tak. No ale namiot to namiot. Śpimy czasami w nim i sprawdza się. To jest jedyna chyba opcja, jeżeli chodzi o namiot dachowy do tego samochodu, żeby w miarę wyglądał, tak? Żeby nie było to lotnisko. Dobra, tylko ile on ma wymiar po złożeniu? 140, znaczy teraz? po 120, złożeniu. 120 na 140. Dobra, ale jesteś tu z przodu, no 160 byś tu wrzucił. Wrzuciłbym, ale to już jest za duże. Ale nie, mówię 160 Tak. jakbyś tak, ale niższy. W sensie, Tak. że kapsułkę byś wrzucił. Tak, No to weszłaby. jeszcze. No, może by to wyglądało, ale podjęliśmy decyzję o szmaciaku, bo to jest tak naprawdę 50% wartości samochodu. Dobrze, siedzi to na bagażniku dość ciekawej platformie. To jest tak. bardzo ciekawa platforma, ponieważ jest to platforma od More, ale I z krótkiego patrola. tak, z krótkiego patrola, gdzie kto by powiedział, że te dachy są podobne. Tak, wielkościowo tak, idealnie pasuje. Ta platforma oczywiście zostało tam dopasowana, jedna łapa została przypasowana, bo była za duża i obcięliśmy No kawałek. tak, no i, bo tam musiałeś pewnie mieć za krótką. nie, za długa była To na musiała środku. być- Tak? Na środku była Na za środku długa. powinno być krótsze. A To powinno być na długa początku. była. Nie, no bo widzę po swoim, że z przodu masz dłuższe, a na środku masz krótsze. No to nie wiem, była za długa. Może Dobra. w krótkim patrolu jest inaczej, bo ty masz dłuższego. Wiem, Nie? krótki patrol to jest generalnie... To jest legenda, Awangarda. najlepszy auto na podjazdy. Mam widzę, że masz trapy super adekwatne do tego. Tak, No dobra, ale tak, w bagażniku mamy oświetlenie na prawo LEDowe. i na lewo. Na wszystkie strony, przód plus prawy, znaczy przód, O, na tył przód też nie. jest. Tak, tył plus I prawy. to jest dedykowane do Tak. tego bagażnika. Tak, dokładnie. To są spoty czy takie bardziej rozproszone światło. Okej.
Z przodu mamy Halogeny dalekosiężne, Hela. Zostaw te, bo już ostatnio mi ukradłeś. Pół kampingu było poruszone, gdzie są klapki. Wróciło. Tak. Ale widzę, że ci pękło, ale to nie tą, co wziąłem. I tutaj właśnie zastosowałem patent na krzyżyk Darka. Tak. Darek bardzo lubi szycie trytytką na krzyżyk. Tak. To jest najwyższy udział, najwyższa sztuka. Tak, to jest najwyższy poziom offroadowca. Potem już tylko duct tape wchodzi, ale to już musisz być master Jedi level. W każdym razie tu masz bagażnik przyczepiony, zaadaptowany z krótkiego patrola. Ciekawa rzecz, bo mało osób by się pewnie pomyślało w ogóle w ten sposób, żeby ten... Najwięcej w ogóle pytań, jeżeli chodzi o jaki to jest bagażnik. Właśnie mam o bagażnik. Skąd ten bagażnik i dlaczego on tutaj się znalazł? Dość nietuzinkowy, wygląda całkiem zgrabnie, bądźmy szczerzy. Nawet jest dopasowany, bo tu nie ma jakiejś dużej japy pomiędzy tym. No właśnie. Wygląda to całkiem. No a zobaczmy, możecie sobie też zobaczyć, jak wyglądają na innych ładach, nie? Montują jakieś koszyki nie wiadomo jakie rosyjskiej produkcji, no i to już to wygląda naprawdę dużo gorzej. No nie, a to naprawdę pasuje, moim zdaniem super. Nie, no wyglądowo, no i jeszcze to zacięcie z przodu. More ma swój specyficzny styl. I to zacięcie z przodu też go pomniejsza optycznie. Tak. I jakby pasuje, do całości jakby pasuje samochodu. Lecimy dalej. Snorkel zamontowany jest, oczywiście podłączony, zaciąg jest na górze. Od spodu od spodu. No. Od spodu jest zaciąg, ale fajny, bo on jest taki zgrany z całością. Nie to co w niektórych... są dwie opcje, albo taka właśnie z zaciągiem od dołu, albo z tym ryjkiem. Nie? I nie masz dylematu, w którą stronę kominek dać, tak? Tak. Tutaj nie ma tego dylematu, jest od spodu świeżutkie powietrze zaciągane. Żeby go zamontować, trzeba wyciąć kawałek maski. Trzeba niestety wyciąć, ale no jest to... Dobra, da się, ale wygląda to teraz schludnie. Uważam, że dopełnia, jeżeli chodzi o całość. Tak. To jest akcesoryjnie, czy... Tak, to są akcesoryjne bloka... Znaczy, dlaczego to zostało w ogóle zamontowane? To jest chłodzenie turbo, tak? Tak, to jest Intel Courel wyciągnięty na górę. Wyciągnięty Intel Courel na górę. Nie, tak naprawdę to jest taka klapka, która zapobiega, bo jakbyśmy ściągnęli ją, to tam są żeberka. No i przez które wpadają liście bezpośrednio do filtra powietrza. Tak? Czyli zaciąg filtra po prostu. No, ale jak dokładnie. powietrza? Przecież tu masz zaciąg filtra powietrza. Ale tam jest drugi kabinowy ten taki. To jest do kabinówki. No to dobra, czaję. Dobra, wynalazłem, jeżeli chodzi o patent. Snorkel mamy, to też jest ciekawostka. Szyby są też wymienione. Oczywiście te szyby oryginalnie są nieuchylane na pół, tak? Jest jedna szyba. Tu są szyby akcesoryjne, które są otwierane na pół, tak? Z tyłu oryginalnie w ładzie masz jedną szybę. Może. Też jest wymienione. Dobra, tutaj mamy taki ciekawy patent, mianowicie takie kratki na okna aluminiowe. Od Bartka z Galante. Tak, dokładnie. Produkcji Galante Graty. Pozdrawiamy Bartka. Tak, dokładnie. I do tego masz Rotopaxa, który widzę, że jakimś dziwnym przypadkiem już jest zabezpieczony w 10 różnych miejscach. Airline niekoniecznie. Były też przypadki kradzieży, o których tutaj nie chcę poruszać na wizji. Ale były osoby, które tutaj próbowały. Tak, ale jest Rotopax. Masz kranik do tego? Jest kranik, tak. Jest kranik do tego. Także jest. No jest to całkiem zgrabnie i tak dalej. Ktoś powie, że można to urwać, ale to tak naprawdę wszystko można urwać. Moim zdaniem jest to w miejscu. Poza tym ta kratka jest tak solidnie. Ona jest przymontowana bezpośrednio do nadwozia, tak? No to jest na 12 czy ileś tam ślub, nawet nie wiem ile. 5, 10, 12, tak. Nie to nakrętek, także przez nie to nakrętki i tak dalej. No to jest jakby zewnętrznie nie ma z tym najmniejszego problemu. Zderzaczki, to jest standardowy zderzaczek czy nie? Tak, standardowy, pomalowany w kolorze czarnym. Okej. Czyli aluminium w kolorze czarnym. Drabinka jest oryginalna rosyjskiej produkcji. No i wziął. Że jest zamknięte, dobra. Jest zgrabna, też jest nie to nakrętkach? Nie, jest na wylot. Okej, czyli po prostu... Jest wykonany otwór. Tak jest. Ładaniwka istnieje. Ma ten. Z drugiej strony jest taki sam uchwycik, tylko że tu już widzę, że już jest na tutaj wachę. jest na wewnętrznym też. Do wewnątrz nawiew taki wyciąg, tak? Też jest otwór wykonany fabrycznie w nadwoziu, nie? I też został przykryty, żeby tam nic nie wlatywało. Ale to jest fabryczne. Nie, też jest akcesoryjne. Aha, okej. Dobra, czaję o co chodzi. Z drugiej strony jest dokładnie taki sam. Dobra, lampy widzę, że z każdej możliwej strony zostały... Wymienione na LEDowe. Z homologacją. Tak, oczywiście. Homologacja drogowa, pełny atest. Tak, Najwyższej Izby Kontroli Jakości Offroadu.
Zaczynaliśmy od zderzaku, czyli z tyłu Tak. jest zderzak fabryczny, A z przodu pomalowany jest na czarno, akcesoryjny. z przodu jest akcesoryjny, tak? Z wyciągarką. Tak, no można. Ile ona o ile ma- chcesz to nazwać wyciągarką. Dobra, to jest pomoc. to jest pomoc. Ile to ma? Co? Ile to ma do wyciągania? 2400 LBS-ów? Aha. Czy ile to jest? Dużo. 2400? Mhm. No tak około na pół. Tonę 200. Tak na szybko to gdzieś na pół. No. Czyli to na 200. No, auto waży tonę 300, tonę 200 na wyciągarce. To jest żaden problem. Dobra, Żaden tak jest. Tu jest jeszcze dodatkowe są LEDy. Tak, Grill pomalowany. nie, zmieniony z nowszego modelu. Nie jest pomalowany, oryginalnie taki jest. Znaczek też czarny? Znaczek jest pomalowany. A, no wiem, że coś pomalowane. Widziałem, czułem tą farbę. Z przodu też reflektory LEDowe, dalekosiężne z pozycyjnymi. Okej. Lampy też z homologacją. Tak, oczywiście homologacja jest pełna. Kierunkowskazów też. Kierunkowskazy z jazdą dzienną oczywiście też homologowane, bo innych bym nie założył. I tak, dobra, to mamy ten. Powiedz mi, jak to wygląda z normą spalin, bo dużo osób się... To jest auto benzynowe sprzedawane... Nie, to było zarejestrowane w Polsce, czyli to musiało mieć To Euro był- 3 albo Euro 4. Tak, Euro 3 albo 4. Nie jestem pewien, nie jestem specjalistą, ale pewnie tam dasz w napisach, nie? Tak. Jaką pewnie. ma normę, Tak, bo to tak. wiesz, dowiemy się, wrócisz tam taki napis. Będziecie tutaj widzieli gdzieś. Wydech został taki, jak Wydech jest. jest jak jest. Nic z rzeczy mechanicznych tak naprawdę oprócz zawieszenia, czyli tych najlepszego możliwego rozwiązania w postaci podkładów pod sprężyny, nic nie zostało zmienione. Tak. Można tutaj myśleć jeszcze o wielu rzeczach, tak? Można by było zrobić ten taki prawdziwy lift, który... Ale tak się jeździ komfortowo. No, Nie dokładnie. każdy to zawsze potrzebuje. To jest... I tutaj też zahaczyłeś fajnego słowa, komfortowo. Myślę, że będziesz miał okazję przejechać się dzisiaj komfortowo. Tak. Ja A jestem wiesz, gdzie się kończy komfort w Niwie? Nie. Jak zamykasz drzwi. Okej, dobra. No dobra, zobaczymy. Powiedz mi jeszcze, masz tak hak, bo dużo osób zastanawia się nad Tak. tym samochodem pod kątem, czy Są dwie wersje haka, znaczy są dwa zapisy, jeżeli chodzi o hak. Można mieć wersję Łady Niwa, gdzie masz w dowodzie wpisany 450. Ten, ile ma? Ten konkretnie egzemplarz ma wpisany 750, Czyli masz czyli 750 kg, czyli możesz lekką przyczepkę dokładnie, sobie dokładnie. bez żadnych dodatkowych ciągnąć. Czy do 750 kg możesz targać Tak, tym szatanem? to targałem 2 dni temu drzewo. Czyli się da. Da się, naprawdę, wszyscy nie wierzyli. Zabudowy, jeżeli chodzi o wyprawy, masz tylko skrzynkę. Skrzynkę, bo tutaj zabudowę oczywiście... Znaczy tak, cokolwiek byśmy tutaj nie włożyli do tego samochodu, no to jest ta waga, tak? Powiedziałem na samym początku 83 konie. Ja ważę 108 kg. Plus jeszcze twoja Plus żona. jeszcze moja żona, ona waży więcej niż pół mnie. Znaczy mniej niż... Czekaj, bo teraz to będzie zaraz, No zadanie, to będzie zaraz zadanie na maturę. Dajmy tutaj te takie... Tak. I obliczymy to. Nie Też więcej. napiszemy. X delta, a jak wyjdziemy Tak, losowa, to wyciągniemy generalnie pierwiastki i okaże się ile ten. myślę, że z całkiem wyjdziemy do tego. Tak, dlatego tutaj zrezygnowaliśmy z zabudowy ze względu na wagę, bo już tak jest mocno dociążone, tak? Mamy na dachu bagażnik, mamy na dachu namiot. To jest to, jakby nie było obciążenie, tak? No nie, no oczywiście, że tak. Znaczy, nie Po masz drugie, tego, no, po drugie też punkt, środek ciężkości też został znacząco i to podniesiony, czuć, no. tak? Tak, nie, no to czuć w takim małym aucie. No i wiesz, no i tutaj zaczyna się lift, zaczniesz to liftować, zacznie się dobujać. Dokładnie. Rozumiem koncept braku zabudowy, lecicie po prostu na pudełkach, Tak, na swoich... puszki, to jest jakieś tam różne to jest rzeczy, normalne. da się Nie, to bardziej chodzi mi o przeżyć. organizację, Tak. jeżeli chodzi o miejsca i tak de facto... Jeździmy tyle. tylko i wyłącznie w dwie osoby, tak? No to tą tylny rząd siedzeń, który tutaj jest, wykorzystujemy do tego, żeby coś tam zapakować, tak? Zagospodarować. Więc jest tyle. Jeżeli chodzi Dokładnie. o łączność z innymi, to jest tylko i wyłącznie najlepsze Nie, rozwiązanie. łączność tutaj nastąpił progres. Chłopie, jest oczywiście standard, jeżeli chodzi o CB radio, bo niestety w dalszym ciągu jest to najbardziej popularny środek. Jeszcze. Natomiast mamy ręczne radyjka. Co ty mówisz? Dwa, tak, których tutaj Dobra. nie ma na razie, ale Inaczej, mamy. Są, Tak. I wykorzystujemy to i to, w zależności od tego, z kim jeździmy I to i się gdzie. nazywa dopasowanie do Można? tematu. Można, Oczywiście. Więc jest to w ten sposób zastosowane, tak. jest czym walczyć. Więc Dobrze, tak, to jeżeli powiedzmy chodzi tak, o wnętrze, czekaj. Tutaj tak damy. O.
Nawet wygląda to ładnie w tym momencie. Jeżeli chodzi o wnętrze, to co? Fotele są z Alfy. Z Alfy Romeo GT, czyli trzydrzwiowej, w pełni kompatybilne z Ładą Nivą, czyli można je złożyć, przesunąć, wejść do No tyłu. dobra, ale przeróbka tego, ta szerokość szyn, widzę, że to jakiś adapterek Tylko dołożyłem płaskownik i przykręciłem do płaskownika Czyli ten. adaptor i adapterek i tyle. Nic żadnej Dokładnie, jakiejś żadnej rzeźby, wszystko żadnej ładnie się kombinacji. trzyma, pełna regulacja, odcinek Ważna rzecz, lędźwiowy. uchwyty na pasy są Jedno jest oryginalny Łady, drugi jest Alfy Romeo. z homologacją do Łady. Tak, oczywiście wszystko jest homologowane, jak na samym początku zaznaczałem. Kolejną rzeczą jest tutaj ta dokładka tego środkowego tunelu. Tak, zdecydowaliśmy się dołożyć tą dokładkę ze względu na to, że w oryginale była popielniczka, a tutaj zyskaliśmy, jest potem bardzo dobrze spasowane, zero ruchu, zero skrzypienia. Zachar by się tutaj mógł bawić cały dzień. No zostaw to. Dobrze. Kierownica rozumiem, że też jest akcesoryjna. Kierownica jest akcesoryjna, tak. Czy poduszki powietrzne Nie występowały? występowały. Akurat w tym egzemplarzu nie. W nowszych występuje już airbag. Tak, poważnie. Kierowcy oczywiście. A, Pasażer wali w szybę. okej. I co? Radyjko widzę, że też zmienione. Tak, radyjko. Znaczy to ono było od nowości. Niemcy takie wkładali. Ono jest ładne, bo wygląda jakby No tak pasuje stąd, no. jakby stąd, nie? Wymieniona jest gałka zmiany biegów na drewnianą. To odkręcę? Nie. No i już macie tutaj właśnie dla audiofilów, proszę, jakie piękne dźwięki. Myślę, że mikrofon nie wykrywa. To jest dopiero zalążek, a jeszcze nie odpaliliśmy jej. Czy ona jest wygłuszona w środku? Wyciszona? Nie, właśnie to jest jedna rzecz, którą mogą zrobić. Ale... Tak, Tu są lampki jakieś tego typu tak, szmerobajery? podgrzewanie siedzeń oczywiście jest też podłączone i działa. Mhm. Serio? No nie, no to ja nie twierdzę, że nie, bo podejrzewam, że prąd. Tutaj jest temat. Słonecznik, Jaka fajna podsufitka. To można dostać... ceraty, no. Oczo- Stołu z- Oczopląsu można tego dostać. wentylowana. Naprawdę, 2007 rok, a ja się czuję jak w Polonezie. 9, Dobra. od razu proszę sprostowanie. 2000. 9, pierwsza rejestracja 2010. Ale tak, widzę, że po konserwacji tej, co zrobiłeś, renowacji, No. tu nie widać. Kiedy była robiona renowacja? O, z 4 lata temu, 5 lat temu. Tu nie widać. Auto jest garażowane. Krążą legendy na temat tego, że Łada Niwa, zjeżdżając już z taśmy produkcyjnej, miała pierwsze oznaki korozji. No. I to może być prawda ze względu na to, że rosyjska blacha jest... Gnije. Tak. I to, tak. Rosyjska blacha jest bogata w węgiel i to niestety Czyli powoduje, jest twarda, można powiedzieć, jak że miecz jest samurajski. twarda, ale rdzewieje. Patrzcie, jak się zamyka w gielędzie. Posłuchajcie tego jeszcze raz. Otwórz. Pięknie. Od tego się powinien filmik zaczynać. Spasowanie elementów jest niezwykła dbałość. Tak, stopami. Nie wiem, kto to Ale ty, pasował, ale... patrz. Co? Ruda. Kurde, od tego, widzisz? Ale ja... Aha, czyli nie, on teraz nie dotyka. No, ale przycierał. Pracy, zawieszenia jest szansa, że ten... No generalnie spas jest, jakbyście się kiedyś zastanawiali, czy bez wypadek, czy wypadek, możliwe, że bezwypadkowy jest lepiej spasowany, może że wypadkowy jest lepiej spasowany niż powypadkowy. Tak. Więc opcji jest mnóstwo. Dobra, to co? Jemy? I jedziemy. Chcemy zachęcić wszystkich do ożywionej dyskusji w komentarzach na temat tego egzemplarza, ale też innych. Może Nie. macie jakieś pytania, na które chętnie A odpowiemy. potem Mateusz, który zazwyczaj nie komentuje, wyjaśni Was, jak bardzo na ten temat nic nie wiecie. Tak, zawsze mogę się posiłkować jakimiś materiałami z internetu i chętnie odpowiem na temat tej konkretnej Łady Niwy oczywiście, ale też innych. I co jeszcze warto powiedzieć? Czy polecam ogólnie? Dla kogo w ogóle ten samochód jest? Jeżeli chodzi o Ładę Niwę. To na pewno nie jest samochód dla każdego. To jest generalnie kogoś, kto ma Kogoś, zaczątki kto- masochisty. Tak, dokładnie. Kogoś, kto jest w stanie poświęcić komfort na poczet. Nie, dobra, nie wiem inaczej. czego. Co? Ja wytłumaczę, moim zdaniem, No. ja jestem obiektywny do wszystkich, znaczy inaczej, Karol jestem nie jest obiektywny. Jestem Słychać mnie obiektywny. tutaj? Słychać mnie tutaj? Karol nie jest obiektywny w ogóle. Jestem obiektywny pod O nim kątem już takim, krąży przestań legenda gadać, tutaj. wytnę ten kanał i nie będzie ten. Zaraz spróbujesz to wyciąć, zobaczysz.
jeżeli chodzi o te auta, na pewno mają takie plusy, że są bardzo tanie w eksploatacji. Tak, części są bardzo tanie, to co rozmawialiśmy, są z Brookfi. Irracjonalnie tanie. Tak, na przykład znaczy tak, amortyzator do tyłu, ile byście dali? Czekam na komentarze. No, amortyzator to jest śmieszny. 38 zł najtańszy, a 70 zł taki już droższy, tak? No. Ile? 78 zł. Najdroższy. Idziesz do sklepu, pan cię pyta, chce pan coś takiego taniego czy droższego? Ja mówię, a co tanie jest? On mówi 38 zł, ale taki już naprawdę solidny, 78 zł. To daj pan ten za 78. Jeden amortyzator. Tak. Tak, jeden amortyzator. Przypomnijmy, że dobre amortyzatory generalnie do terenówki, żebyś komplet kupił, no to musisz dać tak z 500 za sztukę, to jest tak lekko. Oryginał ile kosztuje, nie? Nawet jakbyś chciał oryginał założyć, do Toyoty, do Patrola, ile do Patrola kosztuje? Nie wiem ile oryginał. Nie widziałem Patrola na oryginalnych amortyzatorach chyba w życiu. Nie, ale nie, ja tak znaczy nigdy nie kupowałem, no nie sprawdzałem cen oryginalnych, bo nikt tego auta tego na oryginale nie trzyma. No ale tak serio, no to za porządny amortyzator no, musisz dać z 500 zł. No 500 to minimum, no. A czy to jest taka średnia puła, bo jak wchodzisz na przykład w grube sprawy bez coiloverów jeszcze, no to za B51 w Polsce kosztuje 4 za sztukę, nie? No, dokładnie. Nie złote. Natomiast części są tanie, jeżeli chodzi o jakość części rosyjskich, oczywiście to już w ogóle szkoda mówić. Natomiast są zamienniki tak. I o dziwo pewne rzeczy, pewne części w oryginale rosyjskiej są bardzo dobre, bardziej wytrzymałe, a pewne części w zamienniku są lepsze. Komplet kutych półosi ile kosztuje? No nie wiem, no niedużo. No ile? 2000? Co? Chłopie, dajże spokój, jakie nie, 2000? 1000 zł? No nie, mniej niż 1000 na pewno. Komplet? No. Jezus Maria. No to dobra, nie wiem, jeżeli lubisz tanie części, lubisz oszczędzać, to auto jest dla Ciebie. Tak, dokładnie. Aha, jeżeli myślisz o czymś takim, o klimatyzacji, nie ma klimatyzacji. Nie ma takiej opcji. Nie ma takiej opcji, jeżeli chodzi o klimat. No i mówię, że komfort kończy się, jak słyszysz ten dźwięk, wsiadając do samochodu. Dobra, my idziemy. Dziękujemy. I jedziemy. Ładnie. I patrzcie, wspomaganie, jeden paluszek. Po prostu sobie jeździmy jak... O, pyk. Jeden paluszeczek. Nagraj tam, jaki jest wertep. I jedziemy sobie na jedynce bez reduktora. Oczywiście tego na kamerze nie widać, ale patrzcie, co się dzieje. Na Tasiu. Prawie jest gaz. Nie, gaz się przełączył troszeczkę. No i właśnie wspominamy o komforcie. Zobaczcie, co się dzieje w środku. Po prostu jest... dzieje się cały czas coś. Ja się staram wystabilizować. Podkreślamy, że gimbal jest potężny i nie daje rady. Dźwięki słychać też, myślę, że dochodzą. Wszystkie. Światła bardzo ważne, wjeżdżamy na drogę. Czy wiesz co, z przodu jak tak siedzę, dobra, w lewo dajemy. Idź tam w lewo, no. Idź tam po tych wertypaweł. Wiesz co, no jak tak jadę na pasażera, to uważam, że na pasażera nie ma tak źle, jeżeli chodzi o miejsce. Znaczy masz ten fotel ciągnięty do maksa, tak? No dobra, ale mówię, że z przodu nie ma takiego dramatu, no jak na tak małe auto. Tylko, że z tyłu za tobą nikt już nie usiądzie. Jest spoko. Czyli jest fajnie. No, podkreślam, jedziemy 40 na godzinę i zaczyna się festiwal. Zabawa. Chłopie, to jest Niwa. Najwyżej mamy gumowce to. Nie świruj, tylko daj do przodu. Jadę. A zblokowałeś ten most? Nie. To do tyłu. Do tyłu. Cały mokry. Boję się. Nie, prosto koła, prosto. I teraz do przodu. Prosto. Na prosto. Jedź, no. I tą trasą, co przyjechałeś. Było ciepło przez chwilę. Patrzcie teraz na to. Tak reasumując generalnie, uważam, że to auto jak na swój rozmiar całkiem lekkością nadrabia.
jest stosunkowo głośno i słychać prostotę tych mechanizmów i tak dalej, ale terenowo nie ma źle. Nie ma dramatu. Chciałeś podjazd, masz podjazd. No to jedziemy. Znaczy generalnie coś stuka, coś puka czasami. Coś trzeszczy. No to są dźwięki piękne. W Jeepie też stuka. Jeep to całe stuka. Generalnie auto żyje. I to Dokładnie. widać. Ale Myślę, jest że też sympatyczne. Ja jestem generalnie pozytywnie zaskoczony, jeżeli chodzi o tego typu samochód. Bo niektórzy stwierdzą, że to największe gówno, a ja chyba jestem bardziej na tym aucie, jestem bardziej pozytywnie nastawiony do tego samochodu niż do Jeepów. Serio? Tak. Ja już czekam na te komentarze pod tym filmikiem, co się tam będzie działo. Przecież cię zjedzą. Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Tym razem jedziemy na próbę na drogi publiczne, więc zważka na słowa, taka nonszalancja może Was dużo kosztować. Jedziemy wykonać próbę prędkości. Prawdopodobnie, jeśli będzie dobra górka i warunki sprzyjające, postaram się rozpędzić ładę do 100 km na godzinę. Pewnie w okolicach 30 sekund. Tak myślę. Natomiast zobaczymy, czy nam się to uda. Trzymajcie kciuki. Ruszamy oczywiście na odcinek drogi zamkniętej, całkowicie od ruchu. Tak, Jesteśmy autostrada. Zrób tak, żeby wszyscy wiedzieli, że jedziesz. Jadę, to są awaryjne. Wiem. Nie jedziemy. Przypominam, że mamy na sobie około 30 kg błota. No i jest ze mną Karol, nie? Który też troszkę waży. Jedziemy oczywiście na podtlenku gazu. Jak później będzie odpowiednia ilość lajków pod filmiki. Jak będzie odpowiednia ilość lajków, reakcji, komentarzy, będzie ożywiona dyskusja, to następną próbę wykonamy na benzynie. 98. A nie, dobrze. Zastanawiam, czy to jest obrotomierz. Jest. Jest. I rezerwa przy zakrętach. Rezerwa zawsze się zaświetla przy prawych zakrętach, tylko i wyłącznie, na lewym nie. To jest też właśnie jedna z ważnych rzeczy. Teraz jest lewy, widzicie? Nie ma. Jest ostry lewy. Za chwilę się będziemy włączać, będzie prawy. I co się pojawi? Patrzcie, ale nam też tutaj świetla. I patrzcie, jest prawy. Magic. No nie ma. No jak? No teraz jest. Zależy nam bardzo, żeby ten film miał 1 000 000 lajków i wyświetleń. Albo jedno z tych. Dobra, niech ma 1 000 000 wyświetleń. Jak będzie 1 000 000 wyświetleń pod tym filmikiem, to co zrobimy? Wiem co, zrobimy pojedynek przeciągania liny Patrol kontra Niva. Tak. To może być ciekawe. W piachu, Tak. w piachu. Tak, dobrze. Nie ma problemu. Tak, zrobimy przeciąganie liny Patrol w 2.7, oczywiście w gnoju, w dieslu, 2.8. 2.8 kontra Niva 1.7 i przełączę wtedy na gaz. Nie na gaz, na benzynę. Dobra? Dobrze. To co? Tak. Jesteś na to? Tak. Dobra. Ja na to się piszę. No to okej. Zobaczymy, czy będzie ten 1 000 000. Dobra. Jedziemy. Licznikowe 80, teraz jest auto spokojne, nienarwiste, ale jak tylko mu włożę 5 albo zredukuję na 4. Ile masz na liczniku? Obecnie 80, mamy 2,5 tysiąca. To jest 5. Tak, to jest 5. Dobra, to dawaj do 100. I jest gaz w podłogę, zaczynamy rozpędzać się do 100. A few minutes later. Na razie idziesz żwawo, czuć pod moc. Mamy 3000, ale 90, ile na Janosiku pokazuje? 88 i nie idzie, stoi w miejscu. 80, dobra, zróbmy mu redukcję. Wiecie No, co? dalej jest. Ten test może się nie udać. Czekajcie, no ile mamy? 85, dobrze, maleje. O Jezus. Czekaj, spróbujemy. Naprawdę? Jeszcze. Dobra, zredukowałem na 4. Spróbujemy jeszcze się rozpędzić. Ile minęło? Już minuta? Nie, jeszcze. Nie wiem. Dobra, czuję, że teraz będziemy mieć 90 mamy, dobra.
Jedziemy w miarę po równym. Mam wrażenie, że nie osiągniemy tej setki. Dobra, mamy 92, 93, rośnie jak na drożdżach. 95, Nie utrzymam setki, bo maleje. 4, dawaj, 96, 96, 97, 98. Tiry nas wyprzedzają. Ty, no nie dam rady, mam w podłogę na czwórce. Setki się. Dobra, Jest trzymamy. to. Sorry, nie da się dłużej, prawie 4000 obrotów. Ale teraz włożę piątkę. Ale spada nam. Dobra, spokojnie, mamy górkę. Z górki. Nie wiem, ten test nie zdał, Adam. No dobra, mniej więcej wiemy. 3000, jest teraz setka? Nie. Słuchajcie, warunki były nieodpowiednie, był wiatr, pod wiatr. To jest niesprawiedliwy test. Myślę, że wrócimy. Ale teraz mamy z górki i spróbujemy się utrzymać. Teraz 100, już masz 100. Dobra. 101. 102. No to jest około 3000. Generalnie spalanie chwilowe Nie ma czegoś takiego tutaj. jest niepoliczalne. Może tak. Auto całe wibruje. Ogólnie spróbujmy zamknąć szybę. Takie są dźwięki w środku. Gaz podłogę, przypominam. Spróbujemy się jeszcze rozpędzić troszeczkę, bo nam pozwala na to ukształtowanie terenu. Mamy w tym momencie 104, 105. Auto chce więcej, chce dalej iść. Nie, czuć po prostu czuć potężny zapas pod nogą. Nie wiem, czy ktoś z Was jeździł kiedyś ładą, ale to czuć tą moc, nie? Czekaj, przełączmy na benzynę. Pół. No i co? Od razu je lepiej, bardziej. Patrz, co się dzieje. Ja nie tu chcę. Patrz, 97. No. I co? Można? Nie, to chodzi o benzynie, jednak mi tą dawkę zmienił. Szukał mnie ten gazian. 120. Za 1,5 kilometra mamy skręcać, żeby... Zacznij hamowanie. Nie, teraz jest żwawsza jest. Musiała się dogrzać chyba. 120 bez problemu licznikowo. Z tyłu siedzi za nami Golf. A przypominam, że mam jeszcze zapas pod nogą, nie? 125 można jechać. Dogrzała się, wiecie co? Olej poszedł na tłoki. Benzyna dostała przedmuchanie i od razu jest żwawsza. Czuję pod nogą po prostu, że ma potężny zapas mocy. Nie? Karol też się uciszył. Kurwa, jak się mocno życie. Nagle się uciszył. Taki był do przodu, tutaj a nagle cisza. Tylko zobaczył 120 na liczniku i się boi, nie? On się martwi o hamulce. Ja mówię, hamulce są pewne. Wszystko jest po serwisie. To mówiąc, Niwa nie jest złym samochodem. Ale nie jest też dobrym. Jest w pewien sposób unikalna. Wymaga jako kierowcy, właściciela, entuzjasty. Dopóki nie wyjechaliśmy na drogi krajowe, autostradowe, to miałem lepsze mniemanie. Po drogach autostradowych mam dość specyficzne. Znaczy problem Nie, jest, nazwij to konkretnie. że jest męcząca. Tak, o. Jest po prostu męcząca. Dokładnie. I to jest dobre słowo, bo na dłuższe dystanse prędkością autostradową, nazwijmy to takie 100 plus, 110 plus, no jest ciężkie, tak? Bo chyba w tym momencie jest około 80 decybeli, może więcej, nie? Czy nie? Nie wiem, nie ma. Może mniej. Znaczy ciężko ale jest powiedzieć, głośno. Jest głośno. Jest Dokładnie. naprawdę głośniej niż bym powiedział we Wranglerze, który nie jest prawie w ogóle wyciszony. No właśnie. Więc to jest dość głośno. Terenowo spoko, naprawdę śmieszne, fajne autko. Śmieszne w tym To śmieszne czy fajne? Bo to już śmieszne, takie jest... śmieszne w tym pozytywnym słowa znaczeniu.
a nie śmieszne, żeby się z niego wyśmiewać, bo są inne auta do wyśmiewania, które próbują być Na przykład. fajne. Będzie, Wiem, co masz na myśli. Chyba. których ja na przykład nie trawię. Ale to nie moglibyśmy powiedzieć, co to za auto chyba, bo Nie coś ma. by się wylało chyba w tym internecie, nie? Mogłoby się wylać w tym internecie. Ale już dzisiaj raz się wylało, no ale dobra, zobaczymy, no. Ty lubisz właśnie takie te challenge i Gówno burze? nie nazwałbym tego tak. Takie to jest konstruktywna rozmowa. Aha, shitstorm maker. Tak. Tak, lubię. No bo o Niwie głównie wypowiadają się osoby tak naprawdę w Polsce, które nigdy Niwą, po pierwsze nigdy Niwy nie miały, nigdy Niwą nie jeździły i nigdy Niwy nie będą mieć. A wypowiadają się. I druga rzecz, która też warto, żebyśmy dodali, to to, że jeżeli chodzi o stan Niw w Polsce, one są głównie bardzo zaniedbane, tak? Bo te osoby kupują tą Niwę, załóżmy, nie wiem, za 8 tysięcy, za 6, za 2, za 3, nie wiadomo za ile. Jeżdżą, bawią się i sprzedają dalej, tak? I to jest stan Niw w Polsce. Nic Często, nie robią. gęsto. No, dokładnie. Wyjeżdżą maksymalnie, wyeksploatują i szukają następnego entuzjasty, który coś tam porobi. Głównie to jest na zasadzie rzeźby, czyli coś tam połączy, coś tam rozdzieli i żeby jechało. A takich osób, które rzeczywiście dbają o te samochody, no to jest mało. Tak mi się wydaje, nie? Tak, myślę, że to jest jedna w ogóle z ładniejszych Niw, jak nie najładniejsza Niwa w Polsce. Nie no, są też ładne, te takie bardziej tradycyjnie wyglądające, te takie już pod klasyka, nie? No ale to zależy co do czego, nie? Więc, jak widzicie, męcząca podróż, bo już mi się ziewa. Może przejechaliśmy, nie wiem, za 30 km po autostradzie. A czujemy się jakbyśmy przejechali, a tak no warto też o tym pamiętać, że są fotele wymienione, a nie jechałeś na oryginalnych. Jechała. Na oryginalnych siedzi się jak na krześle. No tak, Jeszcze gorzej. jeszcze te sprężynki. Tak, nie takie- No ja siedziałem na tym. A tutaj są wymienione, no i też jest ten problem, że fotele oryginalne, fotel akurat kierowcy, nie jest osiowo ustawiony do kierownicy, tylko jest przekoszony. To też trochę tutaj czuć, bo mi się nie udało w oryginalne otwory, wiesz. Trochę tam przesunąłem, ale też jest delikatnie, jestem ustawiony pod kątem do kierownicy. Ogólnie auto jest moim zdaniem fajne, tak? Natomiast no nie jest idealne do tego, co my robimy, tak? Co byśmy chcieli robić. Ale to auto zostanie z nami do końca, nigdy go nie sprzedamy. Chyba że pojawi się odpowiednia propozycja. Nie no, żartuję, nie sprzedamy go nigdy. Raczej kupimy coś większego, co będzie już bardziej odpowiadało naszym potrzebom. Przede wszystkim jeżeli chodzi o klimatyzację, której tutaj nie ma. No i o ten komfort. To jest duży problem. No O ten komfort, jeżeli chodzi o pokonywanie dłuższych dystansów, no bo to jest jednak męczące, tak? Zawsze tak świszczy? Świszczy, no. Okej. Tak ma po prostu. Czyli nic nowego się nie pojawiło. No czekaj, może byśmy jechali na reduktorze. Nie wiem. No myślę, że jakbyś zrobił te 100, to Na reduktorze chyba by się spalił chyba. był najszybszy reduktor w terenówce istnieje. Darmowa aplikacja na Szlaku 4x4 to już nie tylko powiadomienia i pomoc przy wklejkach, ale również najważniejsze i najciekawsze wydarzenia offroadowe w Twojej okolicy. Sprawdź sam, subskrybuj, lajkuj, komentuj, miej wpływ na kolejne nowe funkcje. Rozwijamy się m.in. dzięki Waszemu wsparciu. Więcej informacji pod filmem i w naszych social mediach. Do zobaczenia na Szlaku.